Ja przyjmuję ten sposób uczenia o zagładzie jako o wydarzeniu bez precedensu. Ja podkreślam w tych różnych miejscach bez precedensu. I co to znaczy dla ludzkości, dla wszystkich nas? To nieważne, że ja jestem z młodzieżą polską, izraelską, nauczycielami i byłem też, jak ORE robiło taki dla nauczycieli z całego świata, i tam byli ludzie z Finlandii, z Gruzji, ja nie wiem. Ja nie zmieniam, mówię to samo. Wiesz? Ja próbuję pokazać ten wymiar uniwersalny wszędzie. Jak ludzie zrozumieją, co się tu stało, jak łatwo manipulować zwykłymi, normalnymi ludźmi, jak łatwo zabić, zamordować prawie 1 milion ludzi przez 1 rok w Treblince, przez 40 Niemców, 200 wachmanów ukraińskich i 1 milion ludzi zniknęło. Jak łatwo to było zorganizować. I zawsze można znaleźć ludzi, żeby to zrobili. Ja mówię o tym wymiarze. Próbuję cały czas mówić. Wiesz, i co to znaczy pociąg? Jak może, prawda, i pociąg, jak można użyć nowoczesnej technologii do lepszego i organizacyjnie szybkiego zabijania ludzi. Co to znaczy las? To mówię o tym w tych miejscach, gdzie są rowy, wiesz. To znaczy las teraz w wschodniej Europie. Ten kontrast, prawda, między lasem, miejscem, gdzie się oddycha świeżym powietrzem, prawda, nie jak spaliny miasta, prawda. Świeże powietrze, ptaszki śpiewają. Nie nagle wchodzi do tego lasu w Polsce, czy w innych miejscach, na Ukrainie przeważnie, czy w Litwie i depczesz po grobach 1000 ludzi. Znaczy myślę, o tym trzeba porozmawiać. Jak ludzkość może popsuć wszystko, jak jej się chce. Bo ktoś wymyślił coś. Dostał jakiegoś bzika, że ktoś jest dla niego niebezpieczny, bo albo ty, albo ja. I to jest tam część uniwersalna tego. Zagłada bez tej zrozumienia takich różnych spraw, to o niczym nie mówi. I też to na przykład, a to trwa czasem, to zrozumiałem, że tak trzeba. Wiesz. Jaka jest różnica między obozem koncentracyjnym a obozem zagłady? Jest różnica między Auschwitz dla Polaków a między Birkenau. Kolosalna. Bo ten Żyd, co dostał numer, prawda, w Auschwitz, wygrał na loterię, bo on mógł przeżyć, Boże, by mógł przeżyć. To dla mnie Sonderkommando to jest koniec ludzkości. Kogo zrobiłeś, kogoś jako ten, co sprzyja zabijaniu, strzyżeniu i zabijaniu i robienia kości na tego swojego narodu, swoich sąsiadów. I z każdego nas, o tym ja mówię, że z każdego z nas można zrobić takiego. Kto wie, czy jest odporny na to. Ja mam nadzieję, że nigdy nie zabiję nikogo i nie zgwałcę. Ale jak będę pod karą śmierci dla mojej rodziny, wcale nie wiem, co każdy myśli. Powiedzmy sobie prawdę na Majdanku. Co każdy myśli? Jak ja bym to przeżył? Prawda? To mu chodzi po głowie. Ja bym tu uciekł, a tu bym zrobił, a tu bym się schował, a tu bym tego, a tu bym tamtego. Tak się o tym myśli. Te książki wszystkie są o tym. Jak tam tym, co się udało. To mi się też by udało. A to jedyne, co pisze o tym naprawdę dobrze, to Primo Levi, bo on tam, rozumiesz od niego, że to wcale nie zależało od niego, cholera. Nie od jego mądrości, od niczym od niego. On był, to zależało, ile czasu tam byłeś, gdzie pracowałeś, kto był twoim kapo, kto był dowódca bloku i tak dalej. I co się działo. To nic nie zależało od ciebie, byłeś niczym. A to strasznie trudno do przyjęcia. To ja o tym próbuję uczyć i mówić.
Wiesz, wyjść poza samo opowiadanie. Oczywiście opowiadanie świadka to osobiste też jest bardzo ważne, cytować go czy opowiedzieć czasami i tak. Ale jest ten wymiar poza tym. Z punktu widzenia wiedzy my wiemy już bardzo dużo. Wiemy. Było tak i tak, i było tak i tak. To jest. Biblioteki na uniwersytetach na temat zagłady walą się od opasłych książek. Nie można nawet tego wszystkiego przeczytać, nikt nie da mu się. Tego można przestać już, bo już mamy dość, znaczy zawsze można zbadać jeszcze różne strony. Oczywiście, czasami są ważne, nie, czy inne spojrzenie może, ale to już nie jest tak istotne. Ważne, co my robimy z tą wiedzą. A tą wiedzą my, wszyscy, we wszystkich krajach manipuluje politycznie. Czy jest jakaś, naprawdę, czy umiemy powiedzieć, najlepszy przykład, i to jak wezmę ten przykład, bo to jest to samo w Polsce i w Izraelu, na ten temat. Gdzie jest największa uroczystość o zagładzie, w dniu zagłady w Polsce? Gdzie ona się odbywa? Gdzie? 19 kwietnia przy pomniku Rapoporta, nie? Tam przychodzi prezydent, zaproszony jakiś minister izraelski, co? I mówimy o bohaterstwie, nie? O czym się mówi? Ani lewy! Słuchaj, ja jestem Shomer HaTzair. Wiesz, jestem członkiem Shomer HaTzair. Ja jestem wychowany od dziecka na Anilewiczu. To jest bohater wiesz, tego. Także to jest bohater. Ale to nie jest zagłada. To nie jest to najbardziej istotna sprawa. Istotna sprawa jest Treblinka. A tam nie ma bohaterów. To nie mówi się o drugiej strony tego pomnika, prawda? O tych, co idą na rzeź. Bo my nie chcemy, każdy chce być bohaterem. Każdy chce być partyzantem. Ja też się na tym wychowałem. Ja mówiłem mojego ojcu, to dobrze, byłeś na papierach aryjskich, czego nie poszłeś do partyzantki? Teraz się samego śmieję, bo nic nie rozumiałem. A większość ludzi nie rozumie do dzisiaj, o co chodzi. Osądza. To bym był bohaterem. Tak? Skąd wiesz? Bo prawda, co się wyłoniło jako prawda o ludzkości, o cywilizacji europejskiej, jest tak straszna. Ja jestem przerażony tym, trzeba być przerażony. Trzeba być przerażony i wtedy, bo jak oni dochodzą do władzy, już potem to jest za późno. Teraz trzeba być przerażony i walczyć z tym. Edukacyjnie, tak, walczyć z tym, próbować.